Pomysł miałam taki, że akurat ta praca będzie przejściowa, a może inaczej mówiąc całoroczna. Co prawda dowiązałam zawieszkę Wesołych Świąt, ale jeżeli zamieniłabym ją na serduszko, powinna być całoroczna i tej wersji będziemy się trzymać od niepodległości. Miała być delikatna, pastelowa z odrobiną brokatu. Tyle, że sfotografowanie takiej pracy przechodzi moje umiejętności, więc tutaj Wam na filmie pokażę, jak ona faktycznie wygląda. Do tej pracy pudełeczko drewniane właściwie możecie wybrać dowolne. Ważne tylko, żeby się zmieścił szablon, więc musi być nie mniejsze niż 13,5 na 13,5 cm. Papier ryżowy z portretami. Akurat ten portret zdobi już inną pracę. Trzeba w takim wypadku wybrać inną dziewczynkę. Zanim przykleję papier ryżowy, muszę dobrze wykombinować, w którym miejscu ma się znaleźć twarz. Gdy wydaje mi się, że już dobrze zaplanowałam, papier przyklejam, po prostu klejem do deku. Smaruję pod spodem, a potem klejem przejeżdżam obrazek z góry. Po wyschnięciu kleju przelatuję wszystko lakierem akrylowym matowym i zabieram się za dorabianie tła. To są zwykłe pędzle gąbkowe, które po prostu wyszczepałam i teraz malują co jakiś czas. 2 zestawy farb, niebieski, turkusowy i szary oraz oczywiście biały, a do tego jakiś złamany róż. Zaczynam od zmoczenia całego wieczka. Na mokrym wszystkie farby będą mi schły dłużej i będę je mogła łatwiej pomieszać. Zaczynam od przygotowania kolorów, które będę nakładała na wieczko i które będą się potem przenikały. Przygotowałam 3 kolory. Ten, który maluję teraz, czyli szaro-turkusowy. Co jakiś czas przydaje mi się szaro-niebieski, a do tego wszystkiego dodam jeszcze odrobinę zielonego, bo ten niebieski i turkusowy nie do końca pasował do koloru, który otacza obrazek. Jeżeli kolor wychodzi za ciemny, to można dokładać następne warstwy, które mają większą zawartość bieli. A jeżeli wiecie, zupełnie nie wyjdzie, to zawsze jest ten plan B, czyli można zamalować na biało i zacząć malować tło jeszcze raz. Bardzo lubię te wyszczepane gąbeczki, ponieważ od razu malują plamami. A jeżeli co jakiś czas zmoczycie pędzel, to plamy będą się między sobą jeszcze lepiej przenikały. To zależy, jaki efekt chcecie osiągnąć. A na koniec kilka różowych plamek, bo dziewczynka ma różową sukienkę i myślę, że taki dodatek różu będzie świetnie wyglądał. Staram się rozkładać farby tak, aby środek pudełka był jaśniejszy, a boki przyciemniam. Dół pudełeczka maluję dokładnie w taki sam sposób, tyle że jako główny kolor występuje tu róż. Malowanie skończone i odkładam pracę do suszenia, bo cała jest mokra i nawet nie mam jak jej złapać. Klej tymczasowy, czyli trzecia ręka przy pracy z szablonami. Klejem trzeba wstrząsnąć, a potem naprawdę cieniutko nanieść na szablon. Zanim zaczniecie pracować z tym szablonem, trzeba go wysuszyć i sprawdzić, czy ładnie trzyma się palca, ale absolutnie go nie brudzi. Potem wystarczy go docisnąć do powierzchni i on się tam trzyma tak długo, aż go nie zdejmiecie. Pasta do modelowania, wystarczy ją nałożyć i ściągnąć szablon. Zobaczcie, jaką robotę za nas odwala klej tymczasowy. Po pierwsze, szablon przyklejony do powierzchni podczas nakładania pasty ani drgnie, trzyma się świetnie. Po drugie, zabezpiecza przed podciekaniem pasty pod szablon. Po prostu bezcenne. Szablon ściągamy, pracę suszymy i właściwie gotowe. No, chyba że chcemy jeszcze trochę pokombinować. Wystarczyło mokrą pastę posypać brokatem, ale ja pomyślałam, że jeszcze troszkę bardziej pokombinuję. Mogłam użyć konturówki, mogłam użyć pasty żerowej. Pomyślałam, że pasta będzie wyglądała lepiej, bo jest idealnie przeźroczysta po wyschnięciu, daje piękny połysk i cudowną wypukłość, której absolutnie w kamerze nie widać. A to wszystko na bogato posypię brokatem perłowym. I ten efekt na żywo naprawdę wygląda pięknie. Niestety w kamerze i na zdjęciach wypada średnio. A to jest bezbarwny, matowy Heavy Body Gel, który użyję do przyklejenia mojej ślicznej i delikatnej koronki. Ten preparat świetny jest jako pasta, ale znakomicie się sprawdza jako klej, którego absolutnie nie widać. Nakładam cieniuteńką warstwę, dociskam koronkę i gra gitarra. Normalne nóżki do tej pracy jakoś zupełnie mi nie pasowały, więc pomyślałam, że dokleję perełki. Na razie perełki trzymają się świetnie, a jak będzie dalej, zobaczymy.
Do ozdoby pudełka użyłam dwóch przywieszek. Po pierwsze serduszka całorocznego, po drugie wycisku z masy o charakterze świątecznym, a jakże. Zależnie od tego, którą przywieszkę dodam, pudełeczko będzie miało charakter świąteczny albo całoroczny. A jeżeli w ogóle szablon odbijecie na różowo, to nikt nie pomyśli, że to pudełeczko miało być na święta. Drobiazgi przywiązuję i kończę film, żeby nie przedłużać, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak powstawało serduszko albo przywieszka z napisem Wesołych Świąt, przewincie film trochę dalej. Bo takie serduszka robi się w kilka minut, a naprawdę są uroczym dodatkiem do wielu naszych prac. Jeżeli kogoś to interesuje, to film trzeba obejrzeć do samego końca. A dla tych, którzy się już ze mną żegnają, informuję, że jak zwykle listę artykułów, które użyłam w filmie, zamieściłam w opisie filmu, czyli na dole. A wszystkich zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl. Takich przywieszek narobiłam sobie na zapas naprawdę dużo, starczą mi na całe święta. A robi się je tak. Trzeba rozwałkować jakąś masę i odcisnąć w niej odpowiedni stempelek, który od niedawna mamy w ofercie naszego sklepu. Potem glinkę trzeba przyciąć albo odcisnąć w niej jakąś świąteczną foremkę. Glinkę suszymy, a następnie malujemy mocno rozwodnioną farbą. Napis przecieramy i zawieszka gotowa. A serduszko malujemy na biało i suszymy. Do zrobienia różyczki potrzebujemy minimum 2 kolory farb. Najpierw dłutkiem kulkowym rozprowadzam różową, a potem dodaję odrobinę białej. Te 2 kolory farb po prostu ze sobą mieszam dłutkiem tak długo, aż zaczynają przypominać różyczkę. A potem wystarczy dodać listki. A jeżeli ktoś lubi albo pasuje mu do pracy, może na przykład dodać kropeczki albo przyciemnić brzegi. Ale podstawowa różyczka naprawdę zajmie Wam tylko kilka minut. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.